a lot to see now. It's going down. No, to jest mniej więcej to, czym się zajmuję na co dzień. Dlaczego Wam to włączam? Po pierwsze, żyjecie w Krościenko, pewnie większość z Was w tych okolicach, Krościenko, Szczawnica to są kolebki kajakarstwa górskiego. Byłem tu w Krościenku, startowałem, prawda, tam na trasie, która teraz jest wyjeżdżając z Krościenka przed Parkiem Linowym i byłem totalnie nieświadomy, że 50 metrów po lewej stronie znajduje się cmentarz żydowski. Chciałem się zapytać, kto z Was tam był kiedykolwiek na tym cmentarzu żydowskim? Albo wie w ogóle, że tam jest cmentarz żydowski. Kolega wie, no. I mniej więcej tak samo byłem zdziwiony pewnie jak niektórzy z Was tym, że tam znajduje się ten cmentarz. Jesteśmy w Krościenku, cmentarz żydowski, stan na listopad 2017. I to było dla mnie takim bardzo smutnym przeżyciem, bo ten płot leżał w krzakach, był rozwalony, a na cmentarzu nie było ani jednej zachowanej macewy, a musicie wiedzieć, że powinno ich tam być setki, bowiem przez kilka wieków, przez które tutaj ludność żydowska mieszkała, po prostu ten cmentarz służył im do pochówków. I dlatego, kiedy tu wszedłem, prawda, na ten cmentarz, zobaczyłem, jak to wygląda, narodził się w mojej głowie taki pomysł, że czemu nie powalczyć, żeby przynajmniej to miejsce wykosić, prawda, i zadbać o nie. Też nie czekam na taką sposobność, żeby ten temat poruszyć. Czuję się zaszczycony, że mogłem poprowadzić projekt, który upamiętnia 256 zamordowanych w 1942 roku osób, Żydów, polskich Żydów, krościeńczan, mieszkańców tego miasta. Z całej społeczności, która liczyła około 264 osoby w 1942 roku, w kwietniu jeszcze, zagładę, wojnę w zagładę przeżyło 8 osób. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za obecność. Udało się tutaj zrobić bardzo, bardzo wiele, tak? Bo po raz pierwszy tak naprawdę od wojny udało się z imienia i nazwiska wypisać wszystkie osoby, które zostały tutaj w sposób bestialski zamordowane. Udało się po raz kolejny doprowadzić teren Kirkutu do stanu, który pozwala mówić o tym, że ten stan jest godny. I też udało się, co jest bardzo, bardzo ważne, przywrócić pierwotne granice cmentarne, bo to też tutaj nie do końca było tak, jak być powinno. I teraz mamy tak naprawdę absolutną pewność, że tu, gdzie stoimy i tak naprawdę płot okalający teren Kirkutu, to jest teren dawnego cmentarza i na 99% mamy pewność, że żadne pochówki, żadne groby nie są poza terenem ogrodzonym. To jest bardzo, bardzo ważne. No, u mnie się to wzięło z niewiedzy w momencie, kiedy miałem 20 kilka lat i dowiedziałem się, co spotkało moich sąsiadów, Żydów z Nowego Sącza. A interesowałem się historią, wiedziałem o powstaniu w getcie warszawskim, wiedziałem o zagładzie Żydów, powiedzmy trochę, ale wiedziałem. I byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, co się działo na ulicach mojego miasta i to było takim symptomem, takim czymś, że wiedziałem, że muszę coś zrobić. Ze sportu jestem nauczony profesjonalizmu i strasznie mi zależało, żeby to zrobić po prostu godnie. To był w pewnym sensie pierwszy pochówek tych osób no, w historii. I ja tak odbieram zagładę przez pryzmat po prostu ludzi o marzeniach, o planach, którzy to nie była jakaś bezimienna masa, prawda, ale niestety w bardzo wielu miejscach niemożliwe jest odtworzenie nawet nazwisk, prawda, lokalnej społeczności, bo to o to chodziło, żeby po Żydach nie został żaden ślad.
No i ja nie chcę grać w tej samej lidze co naziści, czy Niemcy, czy antysemici, a jednak tutaj widzę siebie po tej drugiej stronie tych biednych ludzi, którzy zostali wymordowani. Dlatego nazwał się ten projekt Ludzie nie liczby, bowiem o Holokauście często jak się rozmawia, czy na lekcjach historii, to mówimy przeważnie jest mało czasu na tą lekcję i mówi się o liczbach, mówi się o cyfrach, a umyka nam to, że każda z tych osób była człowiekiem tak jak my, miała podobne plany i marzenia. I tak na przykład byłem bardzo zdziwiony, kiedy odkryłem losy Henia Stahlbergera. No, roboczo nazwaliśmy go Henio Narciarz. To był chłopczyk, który miał około 10 lat, kiedy wygrywał tu zawody narciarskie. Był świetnym narciarzem, więc od razu pierwszą osobą, na którą się natknąłem, był sportowiec. Wiedziałem, że bardzo mnie to tak, że tak powiem, zdziwiło i zainspirowało do dalszych poszukiwań. It's November 5th, 1996. We will be interviewing Henry Stahlberger. Where I was born, I lived only a year and a half. Then we moved back to my mother's birthplace, which was Kroszczenko, not Dunajcem. This means it was over the river. This was right on the Czech-Polish border. And this is where I lived my life till I was sent to the concentration camp. When I used to go to school on skis, I became pretty good. Then when I was 6 years old, I won the first prize on the skis. In 1942, in April, I remember because it was my birthday, the Gestapo came and they shot about 30 or 40 people from town. Just random. They went to every house and they took out somebody from the house and they shot up a person. Chciałbym Was zachęcić do tego, żeby pamiętać o dwóch datach. Jedną z nich to jest data 28 kwietnia 1942 roku. To jest data, która na całym Podhalu jest początkiem takiej eksterminacji bezpośredniej ludności żydowskiej. Some of them they shot on the cemetery, on the Jewish cemetery. Some of them they shot right in the house. W sumie w tym dniu na cmentarzu zostaje pochowanych około 30 kilku osób, zresztą ich imiona są wypisane tam. 28 sierpnia od samego rana panuje terror na ulicach Krościenka. Pierwsza ginie na samym środku rynku pani Helena Rubinstein, która prawdopodobnie szła otworzyć swój sklep rano. Zostaje zamordowana jako pierwsza. Świadkiem tego był Salomon Suskin. It was the 28th of August 1942. It was 15 days in Elo that the Gestapo, I was in the Rynek and I saw the Gestapo running around and shooting. They shot a lady called Rubinstein and I saw her being shot. So I ran home to tell my mother and father and my sister that the Gestapo is shooting Jewish people. So my mother started getting dressed quickly. It was 7 o'clock in the morning and my father jumped out through the window and me and my sister, we were pushed out through the back door and they shot my mother in front of my eyes and my sister's eyes in the backyard of our house. And my father escaped through the window. And we were pushed along the ulica Jagiellońska, that was the main street that was leading to Nowy Targ. That was the bigger city, and the Gestapo was pushing us with all the other Jewish people to go in the Nowy Targ direction. So we walked from Kroszczenko to Nowy Targ, and on the way to the Nowy Targ, they were shooting through the whole 20 miles the people on the road. W tym dniu na ulicach waszego miasteczka ginie 52 osoby. One są zbierane po różnych miejscach w Krościenku. Czasem są to rowy, czasem są to na środek ulicy, środek rynku.
ale już nie chowają ich Żydzi. Teraz pochowają ich chrześcijańscy sąsiedzi, którzy zawożą ciała na Kirkut w Krościenku. W mniejszych miejscowości ginie jeszcze 41 osób, które również zostają pochowane na tym cmentarzu, czyli już mamy wszystkich razem około 150 osób, które udało mi się mniej więcej oszacować, są pochowane na tym masowym grobie w Krościenku. Dla mnie w tym projekcie, jak doradziła moja przyjaciółka z Warszawy, Ela Magenheim, która mi też doradzała, która zwróciła uwagę, że Darek, musisz nie tylko pomnik, musisz też pomyśleć o tym, co dalej, że to musi mieć jakąś kontynuację. Stąd udałem się do tych szkół, szukałem kontaktu. To jest ważne, żeby to się nigdy nie powtórzyło, a tylko pamięcią jesteśmy w stanie wyciągnąć lekcje z historii, bo gdyby tu była zwyczajna góra, no to myślę, że za 30-40 lat nie byłoby śladu po tym, że kiedykolwiek w Krościenku byli Żydzi, poza jakimiś opowieściami naszych prababci, ale już wtedy pewnie już by ich nie było na świecie. Ja ogólnie zanim tu przyszliśmy sprzątać, nigdy tu nie byłam. Nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego, ale jak przyszliśmy tu pierwszy raz, to całe te wszystkie tam pola, gdzie jakby są tam właśnie groby Żydów, to wszystko było w chaszczach, w liściach, wszystko było po prostu, musieliśmy to wszystko zbierać, łapać, wsadzać do worków, zagrabiać liście. No nie wyglądało to za ciekawie, jak przyszliśmy pierwszy raz. Jak się mówi, że jest cmentarz żydowski, to nikt nie wie gdzie, nikt nie wie jak. A tak to jak już my mamy jakby tą świadomość, gdzie to się dzieje, jak to się stało, w ogóle jak to tu wszystko wygląda, to też możemy przekazywać tą jakby wiedzę naszym rówieśnikom młodszym. Jakoś tak to się zaczęło i się na razie nie kończy i oby się nie kończyło, żeby to trwało dalej, prawda? Chciałem oficjalnie przekazać patronat nad tym miejscem panu dyrektorowi, wam, bo to w Łuczniach tutaj jest przyszłość i nadzieja i zachęcam do tego, żebyście w swojej okolicy, czy tam, gdzie będziecie w przyszłości byli otwarci na różne takie właśnie historie, które nie zawsze są przyjemne, ale z nich warto wyciągać wnioski. Więc wielkie dzięki i życzę wam powodzenia i dziękuję też, że dzisiaj tutaj jesteście. No i dziękuję.